Szanowni Państwo, w ostatnich miesiącach możemy zauważyć bardzo duży wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją. Codziennie w przestrzeni publicznej, w internecie, w mediach społecznościowych pojawiają się artykuły, zamieszczane są opinie i komentarze, w których omawiane są nowe narzędzia i nowe możliwości sztucznej inteligencji. I to nie tylko te związane z automatyzacją prostych zadań, ale także takie, które analizują i rozwiązują złożone problemy decyzyjne, umożliwiają szybkie tworzenie treści w formie tekstu, obrazu czy w formie audio, wideo. Słyszymy o robotach piszących wiersze, słyszymy o artykułach, a nawet książkach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Pojawiają się takie pojęcia jak duże modele językowe, generatywne transformery, trenowanie sieci neuronowych, czy odmieniany przez wszystkie przypadki czat GPT. Powstaje zatem pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło w ostatnich miesiącach? Czy dokonał się przełom w badaniach nad sztuczną inteligencją? Czy odkryte zostały nowe sposoby wykorzystania AI dzięki rewolucyjnym odkryciom w genetyce, biologii, inżynierii? A może udało się stworzyć super szybki komputer wykorzystujący innowacyjne, nieznane do dziś rozwiązania? Na te i inne pytania postaram się poszukać odpowiedzi, które uporządkują podstawową wiedzę na ten temat, ale także, tak mi się wydaje, odsłonią nowe, istotne zagadnienia, ale także problemy związane ze sztuczną inteligencją. Na koniec tego wstępu dodam tylko, że na zagadnienia, o którym dziś mowa, można patrzeć z wielu różnych punktów widzenia. W oczywisty sposób w tym krótkim wystąpieniu poruszę tylko kwestie podstawowe z punktu widzenia możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w środowisku akademickim. Postaram się omówić te problemy, które wydają się być najważniejszymi zarówno dla studentów, jak i dla pracowników dydaktyczno-naukowych. Powiedzmy sobie zatem przede wszystkim, co to jest sztuczna inteligencja i jak ją należy rozumieć. Sztuczna inteligencja w najprostszym ujęciu to umiejętność imitowania ludzkiego zachowania przez maszyny, czyli np. komputery lub komputerowo sterowane roboty. Termin ten często odnosi się do tworzenia systemów wyposażonych w procesy intelektualne charakterystyczne dla ludzi, takie jak zdolność do rozumowania, odkrywania znaczenia, generalizacji lub uczenia się na podstawie własnych doświadczeń. Jeżeli spokojnie zastanowimy się nad definicją AI, to okaże się, że mamy do czynienia ze sztucznym tworem stworzonym przez człowieka w celu realizacji określonych zadań. Jest to ważne, ponieważ bardzo często spotykamy się, powiedziałbym, z apokaliptycznym poglądem o inteligentnych maszynach, które nie tylko imitują ludzkie zachowania, ale także mają własną świadomość i w niezależny od człowieka sposób dążą do realizacji tajemniczego celu, którym niewątpliwie ma być zagłada ludzkości i przejęcie kontroli nad światem. Wydaje się jednak, że do sytuacji znanych z takich filmów jak Terminator czy Matrix jest nam jeszcze daleko. Mówimy zatem o rozwiązaniach stworzonych przez człowieka i na tym etapie rozwoju naszej cywilizacji kontrolowanych przez człowieka. Czy to się może w przyszłości zmienić? To znaczy, czy maszyny mogą zyskać świadomość i niezależność? To pytanie na razie pozostawimy bez odpowiedzi. Wrócimy do tego, ale na razie sformułujmy pytania w nieco inny sposób. Jak szybko rozwijają się narzędzia sztucznej inteligencji? Kto kontroluje ten rozwój? Czy samokształcenie maszyn jest kontrolowane przez człowieka? W pewnym sensie odpowiedzi na te pytania udzielił brytyjski fizyk Stephen Hawking, który powiedział tak: istnieje realne niebezpieczeństwo, że komputery rozwiną inteligencję i przejmą kontrolę. Pilnie potrzebujemy stworzyć bezpośrednie połączenia z komputera do mózgu. Wtedy komputery mogą zwiększyć ludzką inteligencję, zamiast być w opozycji. Widzimy zatem, że Stephen Hawking proponuje, powiedzmy, ucieczkę do przodu w celu zachowania tego, co najważniejsze, czyli zachowania kontroli. Jest to jedno z wielu stanowisk, jakie prezentują eksperci, ale wspólny mianownik, podkreślający zachowanie kontroli właśnie, przejawia się niemal w każdej opinii. Wróćmy jeszcze do aparatu pojęciowego. Czym jest sztuczna inteligencja, już powiedziałem, ale musimy omówić kilka innych pojęć, które pojawiają się, gdy słyszymy o AI. Chodzi o takie kwestie jak uczenie maszynowe, czyli machine learning, uczenie głębokie, deep learning, czy w końcu sztuczne sieci neuronowe. Spróbujmy wyjaśnić te pojęcia. Możemy powiedzieć, że uczenie maszynowe stanowi pewien podzbiór sztucznej inteligencji, który zawiera techniki umożliwiające komputerom naukę oraz dokonywanie przewidywań lub podejmowanie decyzji na podstawie danych bez konieczności programowania. Oznacza to, że człowiek dostarcza maszynie duże zbiory danych, a komputer na ich podstawie jest w stanie wykrywać określone wzorce, określone relacje czy asocjacje zachodzące pomiędzy tymi danymi. Innymi słowami, w uczeniu maszynowym algorytmy są szkolone w celu znalezienia, jak już powiedziałem, określonych wzorców i korelacji w dużych zbiorach danych
oraz podejmowania najlepszych decyzji i prognoz na podstawie wykonanej analizy. Drugim pojęciem jest nauczanie głębokie, czyli deep learning. Możemy przyjąć, że jest to szczególny rodzaj uczenia maszynowego, w którym sieci neuronowe o dużej liczbie warstw są używane do uczenia się na podstawie danych. W przeciwieństwie do innych form uczenia maszynowego, w których ludzie muszą ręcznie, powiedziałbym, wybierać i dokonywać inżynierii funkcji lub cech, nauczanie głębokie pozwala sieciom neuronowym automatycznie wyodrębniać ważne funkcje ze zbiorów danych wejściowych. Podsumowując, sztuczna inteligencja jest szerokim pojęciem, które odnosi się do ogólnego, koncepcyjnego podejścia do tworzenia systemów, które wykazują pewne formy inteligentnego zachowania. Uczenie maszynowe natomiast to technika wykorzystywana w AI, aby umożliwić maszynom podejmowanie decyzji na podstawie danych. Szczególnym przykładem uczenia maszynowego jest uczenie głębokie, w którym używane są sieci neuronowe o dużej liczbie warstw, co pozwala na samokształcenie bez nadzoru człowieka. Przedstawione pojęcia zaprezentowałem w telegraficznym skrócie. W oczywisty sposób są to zagadnienia dużo bardziej złożone, chociażby występują różnego rodzaju kryteria podziału sztucznej inteligencji czy technik nauczania maszynowego, nie mówiąc już o biologicznym odwzorowaniu sztucznych sieci neuronowych. Zostawię na chwilę wiedzę teoretyczną i definicję i zaprezentuję prosty przykład wykorzystania AI w życiu codziennym. Każdy z nas posiada telefon komórkowy, ale nie każdy wie, że telefony komórkowe wykorzystują tak zwaną wąską sztuczną inteligencję. Przykładem tego jest asystent, który wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy i przetwarzania języka naturalnego, aby umożliwić użytkownikom interakcję z telefonem za pomocą głosu. Dzięki temu możemy wykonywać takie czynności jak wybieranie numeru telefonu, wysyłanie wiadomości czy planowanie spotkania. Innym przykładem zastosowania wąskiej sztucznej inteligencji w telefonie komórkowym jest odblokowanie telefonu za pomocą rozpoznawania twarzy, a więc mamy tu do czynienia z przetwarzaniem nie języka naturalnego, ale obrazów. Wąska sztuczna inteligencja występuje w wielu dziedzinach naszego życia. Ważnym przykładem jest system diagnozowania chorób na podstawie obrazów medycznych, takich jak zdjęcia rentgenowskie czy tomografie komputerowe. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji system może analizować duże ilości danych medycznych. Na przykład może w krótkim czasie analizować tysiące zdjęć rentgenowskich i na ich podstawie rozpoznawać choroby z większą skutecznością i dokładnością niż człowiek. Takie zastosowania sztucznej inteligencji mają potencjał rewolucyjny, gdyż zmniejszają błędy diagnostyczne i skracają czas potrzebny na postawienie diagnozy. Oczywiście na końcu decyzję podejmuje specjalista, wykorzystując scenariusze wygenerowane przez AI. Wrócę teraz na chwilę do świadomości i niezależności maszyn. Trzeba powiedzieć, że obok wąskiej sztucznej inteligencji wyróżniamy także ogólną sztuczną inteligencję, General AI, która ma na celu pełne naśladowanie intelektu ludzkiego, co oznacza zdolność do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, tak jak to robi człowiek. Obecnie ogólna sztuczna inteligencja jest w fazie rozwoju i nie istnieje jeszcze w pełni rozwinięty system AI, który mógłby w 100% naśladować ludzki umysł. I tu właśnie wracamy do świadomości i niezależności maszyn. Wielu ekspertów zastanawia się, czy jest w ogóle możliwe wyposażenie maszyny w ogólną sztuczną inteligencję bez przekraczania granicy świadomości. Tego rodzaju rozważania wykraczają daleko poza kwestie techniczne czy informatyczne i tak naprawdę nakazują stawianie wielkich pytań. Takich pytań jak gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, jakie są granice ingerowania w naturę człowieka, czy powinniśmy się zatrzymać na drodze rozwoju technologicznego, a może nie, może właśnie pożądane jest stworzenie świadomej sztucznej inteligencji i odnalezienie z nią właściwej relacji. Na tym etapie rozwoju sztucznej inteligencji nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania, ale to nie oznacza biernej postawy, wręcz przeciwnie. Duże ośrodki akademickie powinny aktywnie uczestniczyć zarówno w budowaniu narzędzi AI, monitorowaniu rozwiązań, jak i dyskusji na temat naszej przyszłości w kontekście szans i zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Pozostawmy jednak wielkie pytania i wróćmy do naszych spraw, gdyż już dziś, tu i teraz mamy do czynienia ze zmianami, możliwościami i zagrożeniami, które są związane z wykorzystaniem narzędzi AI w szeroko rozumianej edukacji. To już się dzieje. Za sprawą dostępu do narzędzia ChatGPT, które zostało udostępnione w listopadzie 2022 roku, pojawiły się nowe możliwości generowania treści przez sztuczną inteligencję.
Już dziś sztuczna inteligencja może wygenerować pracę naukową, artykuł, podsumować badania, przetłumaczyć fragmenty tekstu, na przykład według zaproponowanego stylu, dramatycznego lub naukowego, może wytłumaczyć złożone problemy językiem zrozumiałym dla sześciolatka, może w końcu tworzyć programy komputerowe za pomocą języka naturalnego. Możemy zatem powiedzieć, że na naszych oczach spełnia się futurystyczna wizja Stanisława Lema z 1965 roku, zaprezentowana w zbiorze opowiadań Cyberiada, gdzie pojawia się elektrybaut, czyli maszyna skonstruowana przez jednego z bohaterów, Trurla, a jej podstawowym zadaniem jest przede wszystkim pisanie wspaniałych wierszy. Jak pisze Lem, w tym celu zgromadził Trurl 820 ton literatury cybernetycznej oraz 12 000 ton poezji. W pewnym sensie, w pewnym takim symbolicznym sensie możemy wskazać podobieństwa elektrobauta do czata GPT, który poza innymi możliwościami także umie pisać wiersze. Musimy sobie teraz powiedzieć, czym jest czat GPT i skąd tyle zamieszania wokół tej nowej technologii i pytanie, czy rzeczywiście nowej. Przede wszystkim rozszyfrujmy skrót GPT, który oznacza Generative Pre-trained Transformer, co możemy przetłumaczyć jako wstępnie wyszkolony transformator generatywny. Słowo generative oznacza tu generujący, czyli model zdolny do generowania tekstu na podstawie danych treningowych. Pre-trained to wstępnie przetrenowany, czyli model, który został nauczony, wyszkolony na dużych zbiorach danych przed ostatecznym dostosowaniem do konkretnego zadania. I w końcu transformer to z kolei nazwa konkretnego rodzaju architektury sieci neuronowych, która jest wykorzystywana w modelach językowych takich jak GPT. W skrócie możemy powiedzieć, że Generative Pre-trained Transformer to model sztucznej inteligencji oparty na architekturze sieci neuronowej, który został wstępnie przetrenowany na dużych zbiorach tekstów i jest zdolny do generowania tekstu na podstawie tzw. promptów, czyli podpowiedzi lub zapytań. Aby zrozumieć, skąd się te modele wzięły, musimy cofnąć się do 2017 roku, kiedy naukowcy z działu badawczego Google i Uniwersytetu Toronto opublikowali artykuł Attention is all you need. Uwaga, to wszystko, czego potrzebujesz, w którym przedstawili prostą architekturę transformer opartą na mechanizmie uwagi, na mechanizmie self-attention. Architektura ta była dedykowana do danych sekwencyjnych, takich jak teksty. Dlaczego uwaga jest tak ważna? Ponieważ pozwala skupić się człowiekowi na tym, co najważniejsze, czyli na określonych słowach lub fragmentach zdania. Postawiono zatem pytanie, dlaczego nie wykorzystywać tego mechanizmu uwagi w modelach głębokiego nauczania. Dlaczego nie zbudować modelu językowego opartego na wielu milionach parametrów, który byłby w stanie imitować ludzką mowę. Co oznaczają liczby parametrów w modelach językowych? Na przykład GPT-3, 175 miliardów parametrów. Są to parametry sieci neuronowej, które odnoszą się do architektury tej sieci, do liczby neuronów, do liczby połączeń, warstw itd. Możemy powiedzieć, że im większa liczba parametrów, tym bardziej złożony i potencjalnie dokładniejszy może być model językowy. Dodajmy, że wytrenowanie takiego dużego modelu językowego zajmuje od kilku do kilkunastu miesięcy i kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów dolarów. To oznacza, że tylko duże korporacje oraz agendy rządowe mogą sobie pozwolić na rozwijanie dużych projektów sztucznej inteligencji, a to z kolei nakazuje stawianie kolejnych pytań o odpowiedzialność sektora prywatnego i rządowego za rozwój sztucznej inteligencji, o kontrolę nad tym rozwojem, o zasady konkurencyjności, o źródła finansowania i w końcu o otwarty dostęp do nowych narzędzi AI. Warto pamiętać, że obecnie na świecie rozwijane są różne modele sztucznej inteligencji i mają one różne zastosowania. Odbywa się to zarówno w ramach firmy OpenAI, która jest autorem modelu ChatGPT, ale także innych korporacji takich jak Google, Amazon, Tesla, Facebook itd. Przykłady takich modeli to GPT-4, który poprawia wcześniejsze modele GPT i je ulepsza, model DALL-E, który umożliwia generowanie i edycję obrazów po wyświetleniu monitu w języku naturalnym, model Whisper, który umożliwia konwersję audio na tekst, taki model jak moderacja, który określa niepożądane i niebezpieczne treści. Jak już wspomniałem, także duże korporacje rozwijają inne modele. Model BERT opracowany przez Google, Roberta rozwijany przez Facebooka, czy Titan opracowany przez Amazona.
Widać zatem wyraźnie, że wyścig dużych korporacji na drodze rozwoju sztucznej inteligencji się rozpoczął i nic go już raczej nie zatrzyma. Powstaje pytanie, dlaczego akurat teraz pojawiło się konkretne zastosowanie AI w postaci modeli językowych i czata GPT. Wynika to przede wszystkim z tego, że na obecnym etapie rozwoju technologii mamy maszyny o ogromnych możliwościach obliczeniowych i dość dobrze dajemy sobie radę z gromadzeniem i przetwarzaniem dużych zbiorów danych. Jeżeli do tego dodamy najpierw futurystyczne koncepcje, a później teoretyczne modele wykorzystania sztucznej inteligencji z ubiegłego wieku, które nie mogły być zrealizowane ze względu na słabość maszyn liczących, to równanie nam się domyka. Jest to jednocześnie odpowiedź na pytanie, czy czat GPT to nowa technologia. W sensie funkcjonalnym, użytkowym na pewno, ponieważ po raz pierwszy potencjalnie każdy człowiek może z niej korzystać. Natomiast w sensie koncepcyjnym i modelowym nie jest to nowe rozwiązanie, gdyż bazuje na wiedzy i doświadczeniu gromadzonych przez lata. W tym miejscu należy wspomnieć o innych możliwościach sztucznej inteligencji, które się pojawiły w tym samym czasie co ChatGPT. Przede wszystkim mówimy o generowaniu nie tylko tekstu, ale także treści w formie graficznej i audiowizualnej. Takie rozwiązania jak text-to-image, text-to-speech, czy nawet text-to-video już nie tylko stwarzają nowe możliwości, ale otwierają nieznane dotąd korytarze i przestrzenie rozwoju. I tak, ten głos jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Także wszystkie grafiki, które widzicie Państwo podczas mojego wystąpienia, zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Poszukując inspiracji do wykładu, zdecydowałem się skorzystać z rozwiązania Text-to-Image, a konkretnie z aplikacji Bing, która wykorzystując technologię opartą o model AI, umożliwia tworzenie grafik za pomocą języka naturalnego. Przejdźmy teraz do kwestii związanych z możliwościami wykorzystania sztucznej inteligencji i czata GPT w edukacji. Zanim wypowiem się na ten temat, chciałbym przeprowadzić prosty eksperyment i zadać kilka pytań u źródła, czyli zobaczyć, co o tym wszystkim myśli czat GPT. Pytanie pierwsze, które zadaję, brzmi następująco. Jakie są możliwości wykorzystania czata GPT w dydaktyce? I oto jakie uzyskuję odpowiedzi. Pomoc w nauczaniu. Czat GPT mógłby pomóc nauczycielom w prowadzeniu zajęć i udzielać odpowiedzi na pytania uczniów dotyczące różnych przedmiotów oraz może pomagać w rozwiązywaniu zadań. Czat GPT może pomóc w tłumaczeniu i nauce języków obcych. Może diagnozować trudności edukacyjne uczniów i wskazywać indywidualne sposoby nauczania dla każdego ucznia. Drugie pytanie, jakie zadaję, brzmi następująco. Jak można wykorzystać czat GPT w tworzeniu publikacji naukowych? I odpowiedzi są następujące. Czat GPT może być używany do analizy tekstu z różnych źródeł w celu identyfikacji i zrozumienia kluczowych koncepcji i tematów. Narzędzie to może również pomóc w odkrywaniu powiązań między różnymi tekstami i identyfikacji nowych obszarów badawczych. Czat GPT może być wykorzystany do tworzenia konspektów, planów i założeń publikacji oraz streszczeń i podsumowań na podstawie podanego tematu i słów kluczowych. I w końcu czat GPT może pomóc w tworzeniu artykułów i książek poprzez budowanie akapitów na podstawie szczegółowych zapytań zawierających słowa kluczowe i precyzyjny opis zagadnienia. Po udzieleniu odpowiedzi na moje pytania, czat GPT dodaje jeszcze: warto zaznaczyć, że wykorzystanie czata GPT w badaniach naukowych i pisaniu artykułów i książek wymaga ostrożności i uważności. Narzędzie to nie powinno być traktowane jako zastępstwo dla ludzkiej wiedzy i doświadczenia, a jedynie jako narzędzie wspomagające. Dodam tylko od siebie, że na obecnym etapie rozwoju dużych modeli językowych nie jest możliwe wygenerowanie olbrzymich fragmentów tekstu na podstawie jednego zapytania. To nie jest tak, że czat GPT napisze za nas książkę czy artykuł. Czy w przyszłości wraz z rozwojem sztucznej inteligencji będzie to możliwe? No to zobaczymy. Na chwilę obecną można generować dobre jakościowe treści, pracując z czatem GPT akapit po akapicie. W przeciwnym razie odpowiedzi, jakie uzyskamy, będą dość powierzchowne, nie będą oddawać głębi tematu i nie zawsze będą prawdziwe. W praktyce, jeżeli poprosimy czat GPT o wygenerowanie 10 akapitów na temat jakiegoś zagadnienia, to już w trzecim akapicie pojawią się powtórzenia treści zaprezentowane trochę innym językiem. Zatem umiejętność budowania precyzyjnych zapytań plus znajomość zagadnienia umożliwiają uzyskanie lepszych jakościowo treści. Na koniec zadałem trzecie pytanie o możliwość wykorzystania AI w badaniach naukowych. Według sztucznej inteligencji możliwości są następujące. Generowanie raportów na podstawie wyników badań.
ChatGPT może być wykorzystany do klastrowania danych na podstawie podobieństw tematycznych lub semantycznych. I w końcu ChatGPT może pomóc w tworzeniu modeli predykcyjnych na podstawie danych, co umożliwia przewidywanie przyszłych trendów lub zachowań na rynku oraz lepsze zrozumienie potrzeb klientów i odpowiednie dostosowanie strategii biznesowej. Mamy zatem kilka przykładów wykorzystania narzędzi AI w edukacji, ale wydaje się, że możliwości są znacznie większe. Zależy to nie tylko od samych narzędzi czy modeli językowych, ale także od wiedzy i wyobraźni użytkowników. Gdy już wiemy, jakie mamy możliwości, należy zastanowić się nad negatywnymi skutkami wykorzystania sztucznej inteligencji w szeroko rozumianej edukacji. Możemy powiedzieć tak, w eksperckiej dyskusji najczęściej wymieniane są następujące zagrożenia. Niepewność co do jakości wyników. ChatGPT jest oparty na algorytmach uczenia maszynowego, które są wrażliwe na jakość i ilość danych treningowych. Wyniki zatem mogą być mniej dokładne lub nieodpowiednie, jeśli dane użyte do szkolenia nie są reprezentatywne lub nie uwzględniają pełnej gamy kontekstów i perspektyw. Drugie zagrożenie to możliwość nadużyć. ChatGPT może być wykorzystywany do manipulowania i dezinformowania ludzi, np. poprzez generowanie fałszywych informacji lub wykorzystanie algorytmów do celów manipulacyjnych. I w końcu trzecie zagrożenie, brak ram regulacyjnych wykorzystania ChatGPT. Może to prowadzić do stosowania tej technologii w sposób nieetyczny, niezgodny z prawem, niesprawiedliwy lub szkodliwy dla ludzi i środowiska. Nas oczywiście najbardziej interesuje ten ostatni punkt, czyli brak regulacji. W środowisku akademickim trwa dyskusja na temat tego, w jaki sposób potraktować treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Pojawiają się pierwsze publikacje naukowe, w tym prace dyplomowe, które wykorzystują duże modele językowe w swoich badaniach i pracy nad tekstem. W ważnych ośrodkach naukowych, np. takich jak MIT, trwają prace nad określeniem reguł postępowania w kontekście stosowania narzędzi AI w edukacji. Ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, wydaje się, że już dziś należy rozpocząć dyskusję i pracę nad procedurami, które w ramowy sposób odniosą się do kwestii prawnych, etycznych, naukowych, finansowych i społecznych i uregulują możliwości wykorzystania generatorów treści w pracy dydaktyczno-naukowej. Odwołajmy się ponownie do sztucznej inteligencji i kwestii autorstwa. Jak to widzi ChatGPT? W przypadku publikacji wygenerowanej przez ChatGPT autorstwo należy przede wszystkim do osoby, która stworzyła zapytania i interpretowała wyniki. Przypisanie autorstwa treściom generowanym przez ChatGPT może być trudne, a nawet niemożliwe, ponieważ program nie posiada świadomości ani woli. Jednak osoba odpowiedzialna za wykorzystanie tego narzędzia w celach publikacyjnych powinna wyjaśnić, że tekst został wygenerowany przez maszynę oraz jaki był udział człowieka w procesie jego powstawania i interpretacji. Ponadto istnieje również kwestia odpowiedzialności za treści generowane przez ChatGPT. Osoba, która wykorzystuje to narzędzie, powinna upewnić się, że tekst nie zawiera fałszywych informacji, a także powinna przestrzegać zasad etycznych w nauce i publikowaniu. To tyle sztuczna inteligencja. Natomiast czy to stanowisko zostanie uwzględnione na etapie projektowania uregulowań prawnych i procedur, czy też zostanie całkowicie odrzucone i pójdziemy w zupełnie innym kierunku, no to tego jeszcze nie wiemy. Na to pytanie dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi, choć myślę, że w niedalekiej przyszłości przynajmniej częściowo będziemy zmuszeni do zajęcia stanowiska. Szanowni Państwo, nie ma wątpliwości co do tego, że sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie i ma zastosowanie w coraz większej ilości obszarów naszego życia, w tym w edukacji. Wiemy, że każdy, kto chce być na bieżąco, powinien w ramach swoich zainteresowań poznawać rozwiązania AI dedykowane wybranym obszarom dydaktycznym czy naukowym. Wiemy, że sztuczna inteligencja zawędrowała pod strzechy i chyba nie ma już od tego odwrotu. Wiemy także, że wraz z rozwojem AI pojawiają się nowe możliwości i zagrożenia, a także pojawiają się wielkie pytania o to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. I już dziś warto poszukiwać na nie odpowiedzi. Na koniec chciałbym zacytować Stanisława Lema, który w zbiorze esejów Bomba megabitowa z 1999 roku stwierdził: każda bez wyjątku nowa technologia ma awers korzyści i zarazem rewers nowych, nieznanych dotychczas bied. Wydaje się, że wielki pisarz, jak zwykle, utrafił w sedno sprawy. Dziękuję bardzo.